Wyobraź sobie miejsce, gdzie czas splata w jedno historię, naturę i rozkosz zmysłów. Dziś zabieram Cię na Podkarpacie, do krainy, które stare mury zamku Kamieniec w Odrzykoniu szepczą o dawnych intrygach, gdzie skały rezerwatu Przątki w ciszy opowiadają o wiekach geologicznych przemian. A zaledwie kilka kroków dalej, w Korczynie, mieści się największa w Europie pijalnia czekolady, kusząca słodyczą, aromatem i obietnicą chwili czystej przyjemności. Przygotuj się na podróż, która rozbudzi marzenia, zrodzi pragnienie nowych odkryć i pozwoli spojrzeć na świat z zupełnie innej perspektywy. Zaczynamy! Pogoda się rozsypała, miało padać niby 2 godziny, ale nie wygląda na to, że będzie padać 2 godziny. Aby nie marnować dnia, jedziemy coś poszukać, to byśmy mogli zwiedzać w deszczu i wrócimy tutaj. Plac super, cisza w nocy, młodzież jakaś przyjechała na chwilę tylko około 10, ale też chwilę tylko powstali, pojechali, kibelki na miejscu. Rzeczkę macie tutaj zaraz do dyspozycji, czy gary umyć, czy się samemu wykąpać w rzeczce, nie ma problemu. Naszego celu i wyprawy nie widać, tam jest Góra Grzywacka, wszystko we mgle. Dalej jest Łysa Góra, na którą mieliśmy dzisiaj wchodzić, też wszystko we mgle. Jedziemy chyba na Odrzykoń teraz w tym momencie. Dotarliśmy do Odrzykonia, zamek Kamieniec. Na kanwie historii tego zamku, w zasadzie historii właścicieli tego zamku, Aleksander Fredro napisał Zemstę. I tam jest zamek, jak widzicie. Do lasu z asfaltu wprowadza nas ścieżka. I taka aura ma też swoje plusy, nie? Zaznaczamy, że jesteśmy kompletnie sami na zamku, co jest świetne. Tam jest muzeum, mur graniczny, historyczny mur graniczny, będący powodem starego sporu między 2 rodami zamieszkującymi niegdyś zamek Kamieniec. Zobaczcie, kochani, tutaj jest dzban na wino. XVI wiek, niesamowite. I wchodzimy do muzeum na górę. Mikołaj Kamieniecki. Wydaje się, że to jest pierwszy właściciel tego zamku. Wielki hetman koronny i kasztelan. Zamek Kamieniec w Odrzykoniu, wzniesiony w XIV wieku, był niegdyś ważną warownią kontrolującą szlaki handlowe i granice Królestwa Polskiego. Stanowił cenny punkt strategiczny i symbol lokalnej władzy. To tutaj wydarzył się słynny konflikt pomiędzy rodzinami Skotnickich i Firlejów, który stał się kanwą zemsty Aleksandra Fredry. Dziś surowe mury zamku przypominają o minionych napięciach, ambicjach i sporach, które odcisnęły swój ślad w historii tego miejsca, a zarazem pozwalają spojrzeć z dystansem na przeszłość i jej wpływ na region. Mimo lekkiego deszczyku, a w zasadzie Super. takiego z przerwami mocniejszego. Ale jest ciepełko. Na nogach nie pójdziemy na Przątki, podjedziemy samochodem. Parking macie jakieś 200 metrów od zamku w sumie. No i czekamy, aż przestanie żabami walić.
Korzystając z przepięknej pogody, jedziemy do pijalni czekolady. Kochani, Korczyna, wiem, że to już nie Beskid Niski, tylko Pogórze Szczyżowsko-Dynowskie. No ale być tak blisko i nie zajrzeć tutaj, to grzech. Idziemy do największej pijalni czekolady w Polsce, chociaż oni twierdzą, że to największą pijalnią czekolady w Europie. Ale miejsce jest warte uwagi i znajduje się niedaleko zamka Kamieniec, tuż koło Krosna. Witamy w pijalni czekolady przepysznej. Już testuję. Można zamówić tutaj szeroką gamę czekolady. Tu mamy czekoladę 30 stopni białą i mleczną. Patrzcie. Nie wiem, czy to kamera złapie, ale rewelacja, słuchajcie, a smak nie do opisania. Można zamówić na ciepło, można zamówić lody, desery. Bardzo polecam. Pyszota. Bardzo fajne miejsce. Szefowa by tu mogła spędzić jeszcze życia. Chciałam wam powiedzieć, że byłam w raju. Pijalnia czekolady, mega miejsce, nawet na takie deszczowe dni. Poprawia humor. Jesteśmy ponownie przy rezerwacie Przątki. Trochę mniej już pada, tak więc idziemy zobaczyć. Parking wygląda tak. Zaraz naprzeciwko wejścia do rezerwatu auto parkujemy. Parking jest taki mały. Z tym miejscem jest związana legenda. Tak jak tutaj widzicie, Przątki matka, Przątki baba, Herszcz, Zbój Madej. Przątki w ogóle nazwa wzięła się od legendy. Kilka młodych dziewcząt na zamku w Kamieńcu przędły len podczas dni świątecznych i jakieś siły w związku z tym, że nie dochowały tych dni świątecznych, zamieniły je właśnie w kamienie. Są to stańce piaskowe. Największy ma tam 30 metrów. Rezerwat nie jest duży. Ładnie to wygląda. Szlak prowadzi tak pod górę. Pogoda nie nastraja do wędrówek, ale jest gitara. Rezerwat Przątki to niewielki obszar chroniony w okolicach Odrzykonia i Korczyny na Podkarpaciu. Słynie z piaskowcowych ostańców formowanych przez tysiąclecia pod wpływem wiatru, wody i mrozu. Te skalne kolumny i wieżyczki odsłaniają geologiczną historię regionu, warstwa po warstwie. Spacerując wytyczonymi ścieżkami można z bliska dostrzec subtelne różnice w fakturze skał oraz ocenić różnorodność lokalnej przyrody. Brak masowej turystyki sprzyja spokojnej obserwacji, pozwalając zrozumieć, jak natura cierpliwie kształtuje krajobraz. Przątki to ciche laboratorium procesów geologicznych i okazja, by inaczej spojrzeć na świat, dostrzec detale tworzone przez czas, bez pośpiechu i zbędnych zakłóceń. Kochani, idziemy dalej. Te najbardziej takie obszerne skałki zostawiliśmy z tyłu, ale tych ostańcy tutaj jeszcze jest.
cały czas czerwony szlak nas prowadzi. Tak to wygląda. Tych osańców tutaj jest bardzo dużo. Podzielone są na sekcje. Przeszliśmy ten rezerwat chyba cały. I to jest chyba ostatnia wychodnia skalna, ponieważ jest to bardzo małe. I tu jest chyba finał tego rezerwatu. Ale na spacerek jest super sprawa. Rezerwat zaliczony. Puszka się cały czas w ręku niesie. Naprawdę to nie jest ciężka sprawa wziąć taką puszkę z powrotem. Tym bardziej, że do parkingu stąd jest maksymalnie kilometr. Grzyby zaczynają rosnąć, dobrzy ludzie. Idziemy laskiem z powrotem. Cisza, spokój, jak zwykle jedyni na szlaku. Jak zwykle jedyni na szlaku. I to już nie pierwszy raz nam się zdarzyło. Nawet zdarzyło nam się być na Solinie jako jedyni na zaporze. Ale pięknie tu, nie? Warto iść tutaj. Naprawdę polecamy wam, obojętnie jaka pogoda, warto tutaj się przejść. I wychodzimy tutaj. Szyfowa idzie powoli, ziemię skanuje. Gdzie osłonę na wiatr od mikrofonu zgubiła. A. Pięknie to urządzone. Ścieżka bardzo przyjemna. Tabliczki obok tych ostańców, takich najbardziej spektakularnych, jak się nazywają. Przy wejściu do parku mamy opis wraz z legendą. Naprawdę super jest to zrobione. I tu mamy następnego ostańca przy głównej ścieżce. Oczywiście tam można po tych ostańcach się przespacerować jeszcze, można tam wejść na nie. Tak, na ścieżka ciągnie, pięknie. Piękne te ostańce. Zjeżdżamy w zameczku. I robi się pogoda ponownie. Na jutro 19 stopni, na pojutrze 20 i ani jednej.